kolejnym odcinku to było grane Console Edition i dzisiaj dla Was przygotowałem grę Resistance 3, czyli domknięcie trylogii Resistance na konsolę PlayStation 3. Pamiętam, że przy pierwszej części, znaczy ktoś się pytał kiedyś mnie, chyba na streamie, czy w komentarzu, nie pamiętam, ale całą sytuację zapamiętałem jako ogólną, że czy poleciłbym jakoś fajnego FPS-a na PlayStation 3. Ja powiedziałem, że trylogia Resistance jest spoko. I ten ktoś powiedział, że nigdy o tym nie słyszał. To jest w ogóle niesamowite, że nikt nie słyszał o Resistance 3, o serii Resistance. Po części drugiej, która wydaje mi się, że była najbardziej taką epicką częścią sagi, część trzecia wydaje mi się, że troszkę zeszło z tonu takiej epickości części drugiej. To nie jest zła gra, natomiast widać tutaj troszkę wydaje mi się, gorszą jakość samej produkcji. Przede wszystkim zabrało głównego bohatera. Nathan Hale zginął w drugiej części. Tutaj wcielamy się w Joe Capelli, który rusza przez całe Stany Zjednoczone do Nowego Jorku, aby zamknąć portal, przez którym Chimera dostaje się na ziemię. I to jest fajnie można było to zrobić, bo to mogła być bardzo fajna gra drogi. Aczkolwiek przez to, że gra jest dosyć krótka, to dojście tam kilka tysięcy kilometrów do Nowego Jorku zajmuje dosyć szybko, ale nie znaczy to, że gra jest zła, bo ma kilka fajnych pomysłów. Insomniac jak zwykle stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o bronie, które są w zasadzie tym, czym były we wcześniejszych częściach, ale nadal są spoko. Natomiast zabrakło takiej, wydaje mi się, w Resistance 3 takiej rozpiętości tych walk, tego wszystkiego. Część druga była bardzo rozbuchana, tam były, wiecie, walczyliśmy na przykład z przeciwnikami wielkości wieżowców i to było spoko, natomiast tutaj zaczyna się od mocnego uderzenia, kiedy tam zaczynamy gdzieś tam, nie wiem, na południu chyba Stanów Zjednoczonych podczas szalejącej burzy, faktycznie to robi wrażenie, ale potem gra staje się jakby troszkę mniej epicka, chociaż ma fajne momenty, tak, nie wiem, na przykład podróż łódką przez bagna Luizjany, to są naprawdę fajne motywy. Wydaje mi się, że po części zabrakło tutaj charyzmy Nathana Hale'a. Joe Capelli to jest bohater, który w zasadzie, nie wiem, czy on w ogóle wypowiada jakiekolwiek słowo, coś tam wypowiada, ale tak nie za dużo mówi. Nie jest to jakby taki bohater charyzmatyczny jak Nathan Hale i widać, że tutaj troszkę zabrakło. Natomiast na pewno pod kątem oprawy gra wypada lepiej. Część druga była taka, można powiedzieć, mroczno, zgniło-zielona. Tutaj to, jak ktoś słusznie zauważył, to jest pokłosie pierwszego Gears of War i wiele gier korzystało z tego takiego często wypranego z kolorów designu właśnie po pierwszej części Gears of War. Natomiast tutaj jakby powrócono do tych bardziej kolorowych lokacji i dzięki Bogu. Natomiast to, co wydaje mi się, że słabo wyszło w Resistance 3, to, że gra nie wprowadza w zasadzie żadnych nowości. To jest taki, można powiedzieć, mission pack do części drugiej. Nie ma, znaczy są jakieś niewielkie nowości, ale tego jest za mało, tak? Pomiędzy częścią pierwszą a drugą Resistance było co poprawiać, bo część pierwsza wypadła biednie, nawet na czas premiery wypadła dosyć biednie. Było tam kilka elementów dobrych, jak na przykład wybijanie szyb, które całkowicie randomowo się rozwalały i to było spoko, ale ogólnie jako strzelanka była mocno średnia i było co naprawiać. Faktycznie część druga, każdy aspekt produkcji podniosła potąd i było widać, że jest ten progres, natomiast tutaj jakby nie ma tego progresu. Ta gra jest jakby w zasadzie może nawet nie tak samo dobra, a nawet troszkę gorsza od części drugiej Resistance. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z perspektywy strzelanki, to nadal jest fajna strzelanka. Insomniac, twórcy Ratcheta i Clanka, mają umiejętność tworzenia wymyślnych broni. I tutaj te wymyślne bronie też są. Oczywiście to nie są bronie, które są całkowicie nowe, ale wprowadzono pewien ciekawy patent, mianowicie levelowanie broni.
gdzie za każdym razem, za każdym levelem ulepszamy tą broń, może maksymalnie do 3. poziomu i faktycznie tam na przykład strzelba na 3. poziomie strzela pociskami, które zapalają przeciwników, tak? Ale tutaj natomiast jest kilka fajnych pomysłów na bullseye, czyli broń, która strzela znacznikiem i następnie kule, które wystrzelimy, nawet gdziekolwiek strzelimy, one zawsze do tego znacznika lecą. Czy auger, czy pistolet, który pozwala widzieć przez ściany i zabijać przeciwników przez ściany, to są oczywiście fajne patenty, które fajnie się sprawdzają i tutaj w Resistance zawsze jakby ten element broni był bardzo rozbudowany i faktycznie mamy, nie wiem, snajperkę, która strzela wieżyczką, mini wieżyczką, która strzela do przeciwników, czy nie pamiętam jak ten broń się nazywała, taka strzelała prądem, ale możemy wystrzelić z niej jakby taki elektromagnes, który przyciąga przeciwników do siebie. I to są fajne pomysły. Natomiast no, w ogólnym rozrachunku ta gra widać, że spadek formy po części drugiej. Myślę, że trochę za wysoko przy części drugiej zawieszono poprzeczkę i tutaj już bez Nathana Hale'a bardzo ciężko było tą dobrnąć do tego poziomu, który prezentowała część druga. Nie znaczy to, że gra jest zła, bo w mojej opinii cała trylogia Resistance jest ciekawą produkcją. Jeżeli ktoś zamierza sobie odświeżyć, polecam. Aczkolwiek to są tylko gry, które zagracie na PlayStation 3. Krążyły kiedyś plotki, że wyjdzie jakiś remake całej trylogii Resistance, ale to się nie stało i chyba to się nie stanie. Zwłaszcza, że już gracze trochę zapomnieli, a wielu graczy nawet nie wie, co to jest Resistance, tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu, więc też wydaje mi się, że gdzieś ta marka troszkę sobie tak umarła. Przypominam, że jeszcze wyszła wersja na PSP, osobna jakby część i na PS Vita, chyba Resistance Retribution to się nazywało. Ale ogólnie to chyba Retribution to jakoś słabe oceny chyba miała, nie wiem, nie mam Vity, także nie grałem w tą grę, więc nie wypowiem się na ten temat. Natomiast sama ta seria, ciężko powiedzieć, że święciła triumfy na PlayStation 3, bo po części pierwszej, która była taka sobie, gracze trochę położyli lachę już na tej marce, a się okazało, że część druga była fenomenalna i ci, co mieli okazję ją sprawdzić, to myślę, że zgodzą się ze mną. Natomiast część trzecia chyba była najbardziej znana, bo to już było po części drugiej. Gracze trochę też chyba spodziewali się właśnie, że będzie jeszcze bardziej epickie te walki niż w części drugiej, a tutaj dostaliśmy bardziej taką przyziemną rozgrywkę tego Joe Capelliego, który należy do ruchu oporu. Sama trochę też jest, wydaje mi się, brak konsekwencji w tych kolejnych częściach Resistance, bo część druga kończyła się w zasadzie zniszczeniem takiego głównego statku Chimery, a tutaj się w trzeciej okazuje, że Chimera w zasadzie już pokonała całą ludzkość z jakiegoś powodu, nie wiadomo co tam się stało i tylko niedobitki walczą w stylu partyzanckim, że tak powiem, i to jakiś taki brak konsekwencji w tym trochę i jakieś takie jest to trochę dla mnie dziwne było, jak ta historia Resistance się toczyła. Natomiast no, jeżeli chodzi o FPS, ekskluzywne FPS-y, no to faktycznie tutaj Sony nie może za bardzo powalczyć i Resistance jest takim, myślę, dobrym przykładem fajnego FPS-a, gdzie mamy zupełnie nowe IP, które powstało dla potrzeb PlayStation 3 i ono jakby było rozwijane wraz z PlayStation 3, a potem po PlayStation 3 no jeszcze te konsole mobilne były, ale na duże konsole już nic nie wyszło. Tak jak mówię, wielu graczy liczyło, że na PlayStation 4 coś się pojawi, chyba nawet jakieś plotki gdzieś tam czytałem w jakimś PSX Extreme, że przygotowuje Insomniac coś takiego, ale koniec końców chyba z tego zrezygnował, może dlatego, że tak jak mówię, kiedy spojrzy się na część pierwszą Resistance, to ta gra jest strasznie biedna i ona była biedna już na premierę, więc tam jeżeli podbije się tą rozdzielczość w tych grach, nawet doda lepsze tekstury, to ta biedota wychodzi tak naprawdę jeszcze bardziej z tej gry i jeszcze jest bardziej widoczna. Pewnie dlatego zdecydowali się nie przygotowywać wersji odnowionej. Natomiast jeżeli masz PlayStation 3 i szukasz jakichś ciekawych FPS-ów, no to Resistance godny polecenia. Nie jest to długa gra i chyba trójka jest najkrótszą częścią ze wszystkich. Tak jak mówię, wydaje mi się, że trochę zabrakło tutaj pomysłów i trochę zabrakło jakiegoś takiego
Znaczy ta gra by mogła być dłuższa, tak? Bo to, tak jak mówię, świetnie by się sprawdzała jako gra drogi. Ta podróż przez całe Stany Zjednoczone może być mega ciekawym tym. A tam mamy takie skróty, tak? Że tu wsiądą w samolot i pyk, i już 1000 mil do przodu. Tutaj popłyną łódką, pyk, i znowu 500 mil do przodu. I trochę tak ci się wydaje, że połowy tej gry to żeś nie widział, znaczy z tej historii, że to się dzieje gdzieś obok ciebie, że w ogóle wiecie, ja miałem takie wrażenie, pamiętam na premierę jak grałem, że twórcy mi wszystkiego nie powiedzieli, nie? Że coś się stało pomiędzy tymi misjami, ale ja o tym nie wiem, tak? A to się okazało, że ta gra jest w taki sposób skonstruowana, że niby film drogi, znaczy gra drogi, ale jakby leci tak trochę na łeb, na szyję do przodu i korzysta z takich skrótów i muszę przyznać, że to mi się faktycznie nie podobało i dzisiaj grając powróciły te odczucia i faktycznie uważam, że można było to troszkę lepiej zrobić niż na początku. No niemniej, no tak jak mówię, no Resistance to nie jest zły tytuł, polecam, jeżeli macie tylko PlayStation 3, szukacie jakiegoś FPS-a, cała trylogia Resistance, aczkolwiek trójkę możecie grać troszkę bez znajomości części dwóch pierwszych, ale polskie zdanie, bez znajomości dwóch pierwszych części można zagrać, bo jest to zupełnie nowy bohater. Oczywiście odnośniki do wydarzeń z dwóch pierwszych części się pojawią, ale nie przeszkadzają one w śledzeniu rozgrywki, także jak ktoś chce, to może zacząć i od tej części od razu. Natomiast jeżeli chcecie zagrać w trylogię, no to na pewno trzeba się troszkę przemęczyć przez część pierwszą, Fall of Man, potem zagrać w świetną część drugą, no i potem w tą trzecią, gdzie widać troszkę spadek formy, ale nadal wydaje mi się, że tytuł godny polecenia, jeżeli chodzi o PlayStation 3. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.